poprzednim odcinku. Ruszamy z Płowdiwu. Zwiedzamy twierdzę Asen. Pokonujemy wspaniałe zakręty. Zastanawiamy się, jak się pcha motocykl bez paliwa. Pokonujemy jeszcze więcej wspaniałych zakrętów. Odwiedzamy wąwóz Trygradzki. Kochani, dojechaliśmy do Diabelskiego Gardła, które jest tam. Przejechaliśmy wąwóz Trygardzki. Robi wrażenie, naprawdę robi wrażenie, coś niesamowitego. Te skały górujące i przepaści w dół. No, przepaść jest w dół zawsze, nie? Nie widziałem przepaści w górę. Nie mniejsza z tym. Generalnie... To znaczy, że nie ma. że nie ma. Generalnie warto tu przyjechać. Naprawdę, widoczki są piękne. Jeżeli chodzi o samą jaskinię, to się wypowiemy po tym, jak z niej wyjdziemy. O ile z niej wyjdziemy. Twój suchar. Znowu cash only, kochani, jeżeli tu przyjedziecie, znowu cash only, jeżeli chodzi o bilety wstępu, jeżeli chodzi o jakiekolwiek jedzenie, tutaj cash only, także do Bułgarii, powtarzam, weźcie sobie dużo pieniędzy, wejście do jaskini, gotówki, wejście do jaskini kosztowało nas 10 lewa od osoby. Czy dużo, czy mało, to się okaże, jak już tam wejdziemy. Bo jeżeli to się okaże, to mamy 2 kroki i mamy wyjść, to będzie dużo. Jak to jest więcej zwiedzania, to będzie dobra cena. Ale to Wam pokażemy, jak wyjdziemy. Nie wiem, jak będzie z filmowaniem w środku, bo nie wiem, jakie są warunki oświetleniowe, więc się okaże. Natomiast mogę Wam za chwileczkę pokazać, jakie są tutaj piękne skałki dookoła. Dobra, wejścia są tylko o pełnych godzinach, pamiętajcie o tym, bo my przyjechaliśmy, jest godzina 13:10, więc do godziny 14 musimy czekać. Niestety przewodnik jest tylko w języku bułgarskim, ale za to dostaliśmy, słuchajcie, to jest mistrzostwo, znaczy na propsie, bardzo mi się podoba. Tłumaczenie tego, co jest do zwiedzania, cała legenda jaskini wydrukowana w języku angielskim, a pan tam miał jeszcze jakiś niemiecki, węgierski, włoski, chyba miał przygotowane po prostu takie teksty dla turystów z różnych stron świata. Boże. Genialne, rewelacja. Dobra, schodzę z tego słońca. Jaskinia Diabelskie Gardło. Jedna z najbardziej znanych i najbardziej rozpoznawalnych jaskiń w tej części świata. Jej największą atrakcją jest wodospad, ale o nim za chwilę. Do jaskini wchodzi się długim, wydrążonym w skale tunelem. Warto wspomnieć, że w jej wnętrzu panuje stałe 8 stopni, co skwapliwie wykorzystali lokalni przedsiębiorcy, przerabiając część wejścia na magazyn i chłodnię napojów dla pobliskiej restauracji. Następnym etapem jaskini jest ogromna sala. Uwaga na śliskie zejście. Sala o wymiarach 110 na 35 na 45 metrów. Komnata grzmotu, bo taką nosi nazwę, jest drugą pod względem wysokości komnatą jaskiniową w Bułgarii. Nie będziemy Wam opowiadali o formacjach skalnych czy geologii tego miejsca, bo kompletnie się na tym nie znamy i nie zamierzamy robić z siebie YouTube'owych ekspertów. To, o czym opowiemy, to wspomniany wcześniej wodospad. Nie byle jaki, bo mierzący aż 42 metry wysokości. Największy na Bałkanach, a nawet w Europie wodospad podziemny. Woda, która tutaj wpada, pokonuje w sumie około 700 metrów pod ziemią, aby wypłynąć po drugiej stronie góry. Podczas tej drogi pokonuje aż 18 pomniejszych wodospadów i kaskad, aby zakończyć swój bieg w głębokim na 150 metrów syfonie, z którego podobno nigdy nic nie wypływa, a co więcej, gdzieś znika. Podobno były przeprowadzane próby prześledzenia trasy wrzuconych tu kawałków drewna czy innych przedmiotów, które nigdy nie wypłynęły na powierzchnię. Ile w tym prawdy?
Nie wiem. Wiem natomiast, że w okresie wakacyjnym przepływa tędy około 320 litrów wody na sekundę, natomiast w okresie deszczowym tej wody może płynąć nawet 2300 litrów na sekundę. Podobno przy bardzo obfitych opadach wody jest tak dużo, że wypełnia całkowicie salę jaskini. No dobra, skoro tak pięknie prosicie, to opowiem wam jeszcze kilka historii i legend związanych z tym miejscem. Pierwsza jest taka, że starożytni Trakowie wrzucali tutaj ciała swoich martwych przywódców, wierząc, że jest to wejście do krainy nieśmiertelnych. Druga legenda głosi, że to właśnie tędy Orfeusz miał zejść do Hadesu w poszukiwaniu swojej Eurydyki. Trzecia, że w grocie żyją leśne, złośliwe duchy porywające młode dziewczęta. Ale pomijając baśnie i legendy, na koniec tylko powiem, że w jaskini żyje ogromna kolonia nietoperzy, licząca około 2000 osobników. Po zakończeniu zwiedzania to już jest z górki, a w zasadzie pod górkę, bo żeby się wydostać na powierzchnię trzeba pokonać wątpliwej jakości 300 betonowych stopni, momentami o nachyleniu zbliżonym do postawionej na sztort drabiny. Dobra kochani, już wiem, że kolejnej atrakcji raczej nie zaliczymy, dlatego że kolejną atrakcją miał być wyjazd na Wilczy Kamień, podobno najwyżej położony w Bułgarii punkt widokowy na Rodopy, niedaleko stąd. Problem polega na tym, że naszymi motocyklami tam nie wyjedziemy, a wyjazd samochodem terenowym, bo są tutaj ludzie, którzy organizują takie wyjazdy na górę, kosztuje 80 lewa za cały samochód i cała wycieczka trwa 2 godziny. Więc gdybyśmy nawet zebrali cały samochód, bo ludzie tam jeżdżą, więc pewnie cały samochód by się uzbierał, więc ta cena na osobę też by nie była jakaś straszna, ale szkoda nam 2 godzin tylko po to, żeby tam wyjechać, no bo mamy jeszcze kawał drogi do Sofii, nie wiemy ile nam zejdzie w jaskini czasu, więc wolimy nie ryzykować, wolimy nie tracić czasu na kolejny punkt widokowy, po prostu tyle. Więc tam to sobie raczej odpuścimy, idziemy do jaskini i potem ruszamy z portem w drogę i potem już praktycznie bez większych atrakcji lecimy do samej Sofii. Znaczy będą atrakcje w postaci jeszcze przejazdu przez góry i paru zakrętów tam po drodze, więc to będzie na filmie, natomiast już nie zwiedzamy niczego po drodze, jedziemy prosto do naszego hostelu. Jest i ona, droga numer 866 na odcinku od miejscowości Nastan do Krycimu. Bezapelacyjnie najpiękniejsza droga, jaką jechaliśmy podczas tej wyprawy. Mały disclaimer, wybaczcie mały brak chronologii, ale wąwóz już pokazywałem wam w całości w zeszłym tygodniu, a o jaskini jeszcze opowiem dziś. Ale wróćmy do drogi. Jak już wspomniałem, najpiękniejsza droga tego wyjazdu. Czy w ogóle najpiękniejsza, jaką jechaliśmy? Ciężko powiedzieć, dlatego że nie da się porównać z żadną drogą, którą do tej pory przemierzyliśmy. Jest to droga górska, to po pierwsze primo. Po drugie primo jest to droga kręta, a po trzecie primo, ultimo, leży na niej podejrzanie dobry i czysty asfalt. Jest naprawdę gładka. Co więcej, ruch na niej jest znikomy. Jasne, od czasu do czasu pojawi się jakiś tir, albo 3, ale jednak spore odcinki pokonywaliśmy zupełnie samotnie. Jest tutaj wszystko, czego motocyklista może sobie zażyczyć. Dobra i szeroka jezdnia, widoki, wąwozy i doliny, ostre skały, tunele, jezioro, a w zasadzie zalew i potężna zapora. Tak po prawdzie nie ma tylko jednego. Nie ma serpentyn.
I już słyszę te głosy, a cóż to za droga dla motocyklistów, jak nie ma serpentyn? No cóż mogę poradzić, nie można mieć wszystkiego. I faktycznie nie znajdziecie tutaj serpentyn na miarę Transfogarackiej czy Stelvio, ale też i góry są inne. Rodopy to nie Alpy czy Karpaty, ale uwierzcie, że ta droga ma naprawdę dużo do zaoferowania. Serię naprzemiennych zakrętów, łagodniejsze i odrobinę ostrzejsze zawrotki oraz, jak już wspomniałem, naprawdę niewielki ruch. Mnie osobiście banan nie schodził z twarzy. Taka fajna, leniwa popołudniowa przejażdżka. Ciepło, sucho, dobra nawierzchnia, czas na podziwianie panoram. Czego chcieć więcej? Jeśli Wam się spodobała i chcecie zobaczyć więcej, to przygotuję osobny odcinek bez mojego ględzenia, a jedynie z zakrętami z tej drogi. Kochani, wyszliśmy z jaskini. No kawał dziura jak dziura, boże. Warto było. Warto było. Słuchajcie, po pierwsze spostrzeżenie takie jest, że w jaskini jest kilkanaście stopni. Ale nie zmarzniecie. Zdecydowanie nie zmarzniecie, będzie się z Was podlał. Dlatego, że, i to jest drugie spostrzeżenie takie, że jeżeli ktoś ma w mojej ocenie lęk wysokości, to niech sobie tą jaskinię odpuści. Bo ja mam lęk wysokości i momentami miałem takie zawroty głowy. Tam są bardzo strome schody, one są śliskie w błocie i ja już parę takich chwilek miałem, gdzie mi się zrobiło tak trochę nieprzyjemnie. Więc jeżeli ktoś panicznie boi się wysokości, to może mieć duży problem w tej jaskini. I to jest właśnie trzecie spostrzeżenie, do którego zmierzam, że no zmęczycie się. Tam jest generalnie dużo łażenia pod górę. Jeżeli ktoś ma bardzo słabą kondycję, to też raczej bym mu odradzał. Aczkolwiek Mamy bardzo słabą kondycję i daliśmy radę. Z drugiej strony warto poćwiczyć trochę i sobie wejść do tej jaskini, bo ona jest naprawdę niesamowita. Jest przepiękne. Wrażenie jest niesamowite. Mózg po prostu. Jest błoto. Jest ślisko, więc weźcie sobie w miarę dobre buty do łażenia, żebyście się nie poślizgli. Natomiast no, są nietoperze. Są nietoperki, właśnie, nietoperki sobie latały tam i z powrotem. Generalnie, znaczy fajnie, nie ma pająków. Fajnie zorganizowane, słuchajcie, fajnie zorganizowane. Bardzo sympatyczny pan przewodnik, bardzo ciekawie opowiadał, bardzo zabawnie opowiadał. Przynajmniej mam takie wrażenie, bo wszyscy się śmiali, bo my w ZOM nie rozumieliśmy, co on opowiada. Ale wszyscy się śmiali, więc generalnie zakładam, że raczej wesoło i śmiesznie opowiadał. Co więcej, tą kartkę, co wam pokazaliśmy przed wejściem do jaskini, to chyba 4 razy powiedział. To ja zakładam, że to był tylko jakiś brief tego, o czym on mówił, bo on tak te 5 kartek co najmniej powiedział. No a później ludzie są tak, bo to jest tak, że weszliśmy tą dużą grupą, on opowiadał, my się już zgubiliśmy w co on mówi i ile jeszcze będziemy tam stać, po czym on zniknął i wszyscy poszli samopas praktycznie z panią przewodnik, która tylko tak popatrzyła na tych ludzi, weszliśmy do komnaty, wyszliśmy z drugiej strony i to było wszystko, ale całe zwiedzanie zajęło nam około godziny. 45 minut. No, 45 minut do godziny trzeba sobie poświęcić czasu, jeżeli chcecie tą jaskinię odwiedzić, a naprawdę warto ją odwiedzić. Czyli co, motoniedźwiedzie polecają? Motoniedźwiedzie polecają. Chwila postoju na złapanie oddechu, szybka przekąska w cieniu jakiegoś pomnika upamiętniającego wydarzenia z czasów II wojny światowej i trzeba ruszać dalej. Bocznymi drogami, na których trzeba tym razem już bardzo uważać. Ruszamy na północny zachód w stronę Sofii. Another late night on the payphone.
memorize my number like it's all you know. You told me you wouldn't call when you're lonely. I said I'd never pick up another one, but we know better. We're no good at not being together. 'Cause we got electric love, it's pulling me into the fire. You got a hold on me now, baby. We got electric love, it's taking me up even higher. You're running all through me now, baby. We got electric love. Do celu pozostaje nam jeszcze ponad 100 km, gdy chylące się ku horyzontowi słońce uświadamia nam, że trzeba troszkę przyspieszyć. Magic Hour w podróży motocyklowej z widokiem na piękne góry? Coś niesamowitego. To trzeba przeżyć. W zasadzie ten odcinek dzisiejszej podróży nie wyróżniłby się raczej niczym, gdyby nie jedna rzecz. Zastanówcie się, moi drodzy, jaki zapach lubicie najbardziej. Albo jaki zapach wzbudza w Was najwięcej emocji. Dam Wam chwilę na zastanowienie? Napiszcie w komentarzach. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ kilka kilometrów przed Sofią my taki zapach poczuliśmy. Zapach, którego nie czuliśmy od pewnego czasu. Zapach, który nas orzeźwił, dodał sił, odrobinę rozbudził i odświeżył. Chwilę wcześniej tego dnia przez lasy w okolicy Sofii przeszła jakaś ulewa. Zapach mokrego lasu, zapach wilgotnego powietrza sprawił, jakbyśmy w ułamku sekundy przenieśli się z suchego, prawie pustynnego obszaru do domu. Ten zapach sprawił nam dużo przyjemności. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. I nagle wyjechaliśmy z lasu. Wjechaliśmy do Sofii. Przy czym wjechaliśmy to drobne niedopowiedzenie. Raczej zostaliśmy wprowadzeni do zupełnie innego świata. 3-pasmowa droga przez jakąś dzielnicę korporacyjną z wysokimi szklanymi biurowcami na tle rodopów. Prawie na wyciągnięcie ręki. Olbrzymie natężenie ruchu. Trolejbusy, znikające i pojawiające się pasy. Znaleźliśmy się w zupełnie innej rzeczywistości. Zupełnie innej od tej, którą obserwowaliśmy przez ostatni tydzień, jadąc i zwiedzając bułgarską prowincję. Tutaj rzeczywistość jak w stolicach zachodnioeuropejskich. Ale jednak coś jakby nam nie pasowało. Coś było innego. Ale co? I jaka jest faktycznie Sofia, opowiem innym razem. Teraz musieliśmy się przebić do centrum przez kolejne, a jakże, remonty. Znaleźć hostel, zameldować się i znaleźć coś do jedzenia. Na tym etapie jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas tutaj czeka. Kolejnie tak szybko, nie wiem czy widzicie fajne tło za nami, mam nadzieję, że tak. Kolejnie szybko, bo zaraz nam padnie bateria. Słuchajcie, dojechaliśmy do Sofii. Wstrząsające przeżycie, naprawdę wstrząsające przeżycie. Słuchajcie, gdzie myśmy trafili, ja pierdzielę, którędy do domu. Słuchajcie, liczymy na to, że to co nas dzisiaj tu spotkało to jest przejściowe i że to jest taka pora dnia po prostu, że w ciągu dnia ten dzień będzie, to miasto będzie wyglądało zupełnie inaczej. Słuchajcie, wyobraźcie, spróbujcie sobie połączyć w myślach Warszawę z Sopotem, przez którą lecą Krupówki z rozmachem Moskwy. To jest mniej więcej Sofia. Znaczy nasze doświadczenie z dzisiejszego wieczoru. Tak, nasze doświadczenie z dzisiejszego wieczoru, tak wygląda Sofia generalnie. Tłumy ludzi na ulicach jak na Krupówkach, ale wyglądających właśnie jak Warszawka. Nie chcę obrażać Warszawki, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, nie? Imprezy właśnie się za chwilę zaczynają, bo się zrobiło chłodniej. Słuchajcie, jak widzicie za nami Bizancjum po prostu, wszystkie budynki wyrozświetlane, cerkwie wyrozświetlane, no po prostu szał. A to, co nas spotkało w Maku i w ogóle jak wygląda nasz hostel i jak zostaliśmy przywitani w hostelu, to opowiem wam na spokojnie jutro, bo to jest historia na prawie cały odcinek, zagwarantuję wam. Ale dojechaliśmy do Sofii, stolica europejska zaliczona, na motocyklu dojechaliśmy do Sofii. Słuchajcie, jechaliśmy sobie, właśnie specjalnie omijaliśmy wszystkie autostrady tym razem. Zmęczeni?
Troszeczkę, no. Zmęczeni, szczęśliwi? Tak. Szczęśliwi. Słuchajcie, droga była przepiękna. Justynka co prawda narzekała na zakręty. Nie, słuchajcie, zakrętów było od groma, to fakt. Było męczące w pewnym momencie. Dla Justynki były męczące, ale widoki coś pięknego, pierwsza klasa. Tutaj na dole gdzieś tu się Wam wyświetli numer drogi, ale to oczywiście tą drogę macie w trasach zaznaczoną. Szczerze powiedziawszy nie pamiętam teraz między jakimi miejscowościami, ale to Wam w opisie filmu też link do tej trasy podrzucę. Moim zdaniem lepsza niż Transfogaraska, chociażby ze względu na to, że prawie na całej drodze był równiutki asfalt, nie było dziur, widoki niesamowite, zakręty wspaniałe i co najważniejsze, prawie przez całą trasę jechaliśmy sami. Sporadycznie zdarzały się jakieś samochody, czasem jakiś tir gdzieś tam się zapelętał, a tak to przez prawie cały czas drogi jechaliśmy sami, to pewnie widać na nagraniach. Co jeszcze? Takie spostrzeżenia na szybko. Bardzo mało motocykli tu jest w Bułgarii. Nie wiem, czy to jest kwestia, nie wiem, środka tygodnia, bo jest poniedziałek, no to nie środek tygodnia, wtorek już mówię przecież. Ale ogólnie przez całą trasę dzisiaj motocyklem mogliśmy policzyć na palcach może obu rąk, autentycznie. I to nawet na tych zakrętach. Nie, więcej już. Więcej? No nie wiem, Ale nie było ich dużo. Tutaj teraz jesteśmy w Sofii, wieczór ciepły, widzieliśmy 2 motocykle dosłownie, więc nie wiem, czy Bułgarzy na motocyklach nie lubią jeździć. Jeżeli tak, no to jako instruktor to bym umarł z głodu tutaj pewnie. No ale co, kończymy ten dzisiejszy dzień, 385. Tramwaj, proszę. Kończymy ten dzisiejszy dzień, 385 km zaliczone. Zwiedziliśmy sobie twierdzę Asen, zwiedziliśmy sobie jaskinię Diabelskie Gardło. Mega fajne miejsca. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, nie pojechaliśmy na ten Wilczykami na platformę widokową, szkoda nam było na to czasu i trochę pieniędzy. Może następnym razem. Trasę polecam. Niedźwiedzie polecają trasę. No i co, i do zobaczenia jutro. Jutro zwiedzamy Sofię i opowiemy Wam, jak wyglądało nasz check-in do tego guest house'u, bo to jest, mówiłem, mega. Dobranoc. Do jutra. Pa. Cześć. Wiesz, że to będzie w bloopersach? Wiem. Już? Mhm.